I był mróz straszny i dawaj, wzięliśmy, nie mieliśmy co wziąć, tylko poszliśmy do Warszawy. Wyszliśmy dosyć późno, bo myśmy doszli tylko do Piaseczna, może do Piaseczna chyba, może do Ursynowa, już nie pamiętam. I tam przenocowaliśmy u żony Kirschenbauma, ten, co zginął w Powstaniu Warszawskim i co ta żona umarła przy pogrzebie, przy ekshumacji jego. Ona była taka elegancka, siwa pani, wysoka, przystojna, dystyngowana. Iśmy u niej przenocowali i rano poszliśmy do Warszawy. Jeść nie było oczywiście co, ale poszliśmy do Warszawy, mróz, straszny mróz. No Warszawa to jak Warszawa, te gruzy, te okopy, te przejścia tego. I jakoś pod wieczór trafiliśmy, nie wiadomo dlaczego, na Nowogrodzką. Ulica Nowogrodzka, wiecie gdzie to jest. A tam na Nowogrodzkiej mieszkał przed wojną, znaczy w czasie wojny mieszkał Samsonowicz, z tą panią, nie pamiętam jak się nazywa. I tam było taki lokal bundu, taki konzum. Co? Na Żurawie to było. Tak, bo to jest taki dom przejściowy. Z jednej strony jest Żurawie. Możliwe, bo to jest taki dom przejściowy. Ale myśmy byli na Nowogrodzkiej i zajechał jakaś ciężarówka. I z tej ciężarówki wyładowują się wojskowi i między innymi wyładowuje się nasz znajomy, ojciec Julka. A to tamto 10. No to co wy tu robicie? Co wy robicie? Oni przyjechali z Lublina do Warszawy, nie wiem po co, ale przyjechali. Tacy różni wojskowi, nie wiem po co. I mówią, wiesz, chcecie jechać do Lublina, bo tam jest wszystko życie, więc prześpimy się gdzieś na Pradze i rano wyjeżdżamy do Lublina. I tak się stało, pojechaliśmy na Pragę, ta ciężarówka nie odjechała, tylko została i ci wojskowi, to było polskie wojsko, nie ruskie, polskie wojsko, nas zabrali, jedziemy do Lublina, mróz, wiesz, to ciężarówka otwarta, bez plandeki, a tu mróz jak cholera. Dojechaliśmy do Otwocka, to oni mówią, staniemy gdzieś, coś się napijemy, to i stanęliśmy z taką już chatą i wchodzimy, a tam śpiewają, wypiją za Stalina, wypiją za Lenina i wiesz, i piją jak na umór i kiełbasy takie wielkie i woda się leje w szklankach i to... Jak myśmy to usłyszeli, wypią za Stalina, to gdzie tu dać nogę, nie wiadomo co tu zrobić, kto to są, co to są za ludzie. Żołnierze, cywile i tacy, i tacy. Znaczy to wszystko polskie wojsko i jacyś cywile tam, Boże, to było straszne. No i wypiliśmy też, bo nam dali, bo wiesz, braterstwo, przyjaźń, Warszawa wolna, kochajmy się wszyscy, Żydzi, nie szkodzi, byle wolni. I też dostaliśmy stakan wódki, bo to widzicie, bo Polska mówiła wtedy cała po rosyjsku, nie mówiła się szklanką, stakan wódki. No, taki, wiesz, bardzo narodowy, takie. I miłość do języka polskiego. Dzisiaj by Giertych dostał apopleksji prawdopodobnie. On by mi nie uwierzył, że Polak mówi po rosyjsku, nie? I przy takiej okazji. Nie szkodzi. No i wsiedliśmy na ten samochód, w ten trzaskający mróz, na otwartej ciężarówce jechać, to jest coś okropnego. Do tego nie mieliśmy dobrych palt, ani nic takiego, takie wiatrem podszyte.